Hola, buenas! Dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, wydanie świąteczne. Chciałabym Wam pokazać święto, które miało miejsce w miniony weekend, 7 grudnia, w całej Kolumbii. Ja spędzałam je w Medellin. Święto nazywa się Noche de las Velitas, czyli Noc Świeczek, świec. Odbijemy trochę od mojej podróży po Kolumbii. Na chwilę wskoczymy w klimat świąteczny, a potem wrócimy do mojej podróży. Będzie bardzo kolorowo, magicznie, będzie bardzo dużo świeczek, bardzo dużo muzyki, jedzenia na ulicy, ogólnie ludzi bardzo dużo, rodzin, tańca. No tak jak żyje Kolumbia. Tu będziecie mogli zobaczyć na tym wideo, jak Kolumbijczycy spędzają święta, w szczególności to, i jak rodzinni oni są, bo tutaj ja naprawdę byłam pod wrażeniem ich rodzinności, tego jak oni wszyscy spędzają razem czas, jak się integrują. Naprawdę było czuć atmosferę świąteczną i rodzinną w powietrzu. Przepięknie. Czułam się jak w jakiejś zaczarowanej krainie. Zapraszam. Dostałam właśnie świeżą dostawę świeczek na dzisiejsze święto do zapalenia. Tu jest właśnie Bóg, wdzięczność, zdrowie i pokój. Union, no to pewnie zjednoczenie będzie znaczyć. Tam jeszcze jest kilka, których nie widać. Jeszcze jest miłość na pewno. Dom. Tam chyba też jest rok 2026. Gdzieś było, widziałam. Będzie moim rokiem. Tak wyglądają. Tutaj z tyłu są otwory. To się wkłada i się pali na ulicach. Także ja się dzisiaj wybieram w jedno miejsce, którego nie znam i tam zamierzam sobie zapalić świeczki. Jest 7 grudnia, tak? Więc to należy do kalendarza adwentowego. Jest to święto jakieś maryjne, bardzo takie intymne, rodzinne, bardzo, bardzo ważne w Kolumbii. Wybieram się właśnie na jeden punkt ala widokowy, blisko punktu widokowego Picasso. Mam nadzieję, że będę miała piękne widoki. Świeczki palić na ulicach, na chodnikach, na balkonach, wszędzie oni je palą. Mam świecę w intencji, raz, że w podziękowaniu za jakby rok przebyty i w intencji, różne intencje są. Ja tu nie mam rodziny, więc będę sama. Nie, na ulicach tu nie będzie wiele ludzi, może kogoś poznam. Ale tak jak są dni i wszystko jest spoko, jak jestem sama, to jak przychodzą takie święta i wszyscy są ze swoimi rodzinami, to tak trochę robi się człowiekowi przykro. A za 3 tygodnie Wigilia, święto Bożego Narodzenia. Ja wbrew pozorom jestem bardzo rodzinnym człowiekiem, ale właśnie z tego powodu wysokiej wrażliwości jest z daleka od mojej rodziny, bo nie każda rodzina, większość rodzin na świecie nie funkcjonuje prawidłowo. Mimo że często na obrazku wyglądają idealnie. Czekam na motor, będę na ulicach, gdzie są ludzie, i wrócę też motorem, także będzie, na pewno będzie wszystko ok. Ciemne zaułki zgodnie z rozporządzeniami nie będę się zapuszczać, nie jestem aż tak, nie jestem szalona. Nie, kocham swoje życie, więc będę na siebie uważać. Piękny zachód był. Świeczek nigdzie. Fajerwerki. Godzina 6:50, jeszcze nikt nie świętuje. Nie, jednego pana widziałam ze świeczkami wystawionymi, ale ulice są jeszcze puste i właśnie nie wiem, czy mam chodzić po nich i szukać jakiejś konkretnej.
tam widzę Jezusa z Pikachu. Mam jeden film stamtąd. Jakiś kościół. Ja do kościołów nie chodzę, nie lubię kościołów. Dla mnie kościoły są stworzone, żeby kłócić ludzi, manipulować. Takie jest moje zdanie. Trzymać właśnie w garści. Dają ułudę połączenia z Bogiem. No. Dobra, idziemy. Buenas, hola. Muy bien. Pięknie to wygląda. Zaraz muszę czekać, tylko nie wiem ile czasu. Mam nadzieję, że nie jakieś 4 godziny. Aż zaczną palić świeczki. I idę tu na jakiś soczek. Będę czekać. Nie wiem co to jest. Nie znam tego. Napój? Nie, no to czekamy. Każde miasto podobno zaczyna o innej porze. Także zobaczymy. Najpierw będą kwitnąć 5 godzin. Ale jest ładnie. Para que vean que sí brillo, voy a llegar que yo chispas. A decir los muchachos, miren qué farol tan raro, alumbra el cielo. Amor. Aquí o en otros lugares. ¿Está tomando No, video. video? Sí. Mi amor. Zaczynamy No rodillo a nadie, me juego en cualquier cachera. Aquí o en otros lugares. Para eso es. amor. Ajá. I... najgorsze. Brawa. Ahora que me ves partir, Pero que todos le echémonos la bendición. Santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos tu voluntad como Wow. Momento de tener en casa lo que yo más quiero para cantar alegre, feliz y contento porque tengo una que es mi Lindo. Hola. yo más quiero linda muñequita dueña de mi afecto qué linda la dicha que feliz momento para demostrar Dilo. Hola. ¡Feliz Navidad! Sí, feliz Navidad. Przewodnik. Las velas hacen filita, no sé. Pero yo sé que sí. Qué lindo. Wow. Ahora te presento mi familia, mi casa. ¿Ahora? Te llevo. Ok. Te presento a mi mamá, papá. Ajá. Y tienes. Ah.
3. Ajá. Más enseguidita subimos. Oh, wow. Hola, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, Cañada. Eso es una cañada. Kaniada? Ludzie w tych dzielnicach żyją skromnie, ale za to mają najlepszy widok w mieście. Enseguidita pasamos. Miras. Pero ahora No me gusta. Gracias, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamo yo? Natilla. Eso se llama natilla. 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 Pruébele y verá. Pruébele y verá. Ok. Ej, oj, mój son. Natija to tradycyjny kolumbijski deser świąteczny. Bardzo popularny, szczególnie w czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przygotowywany jest w dużych misach na żywym ogniu. Panie na poprzednim wideo właśnie go przygotowywały. Smakiem przypomina trochę budę, może tak. Ahí la panadería. Una pena porque te fuiste ese día que me
que dijiste que jamás Enséñame esa sonrisita, jalando el dembow y una vueltica y una sonrisita, qué divino tú. W grudniu w Medellin fajerwerki są wystrzeliwane każdego dnia. Dosłownie każdego. Na koniec chciałabym Wam pokazać, jak pracuje mój umysł, jak staram się racjonalnie podchodzić do pewnych rzeczy, nie dawać się przezwyciężyć lękowi. Byłam sama po zmroku w dzielnicy, w której byłam pierwszy raz, nie znając nikogo, czyli generalnie złamałam wszystkie zasady, które są tutaj gdzieś tak niepisane w Kolumbii, w Medellin. Ale zrobiłam wcześniej wywiad środowiskowy. Zapytałam jednego Kolumbijczyka o tą dzielnicę, a on zapytał innych ludzi, wyciągnął informacje, powiedzieli mu, że ta dzielnica jest bezpieczna i że ja jako Europejka, blondynka powinnam być tam bezpieczna, bo ludzie w tej dzielnicy tworzą taką jedną wielką społeczność, że wszyscy się tam znają, wszyscy są bardzo blisko siebie i generalnie tworzą taki bezpieczny klimat tam. I to ja mam uważać, żeby tam nic nie zrobić, że oni tam pilnują porządku bardzo mocno. Do tego, jak ja sobie to wytłumaczyłam, ten lęk w głowie, powiedziałam sobie tak, tam będzie bardzo dużo ludzi na tych ulicach, na balkonach, na chodnikach, że ulice tego dnia będą pełne, więc jeśli miałoby mi się coś tam stać, to będzie bardzo dużo świadków, więc generalnie jak jest dużo świadków, to ludzie się bardziej pilnują, tak? Więc stwierdziłam, że jadę, chcę zobaczyć, jak to wygląda. Wybrałam tą dzielnicę, bo tak jak mówię, chciałam mieć, tak jak mówiłam wcześniej, chciałam mieć ładny widok na cały Medellin. Tu, gdzie mieszkam, miałabym też widok ładny, ale nie taki, jaki jest tam. Tam był widok wprost na góry naprzeciwko, gdzie jest bardzo dużo tych takich małych domków, biedniejszych, czyli z biedniejszej dzielnicy na biedniejszą dzielnicę i one dają efekt takich miliona migoczących światełek. Tu, gdzie jestem, ja mam widok znowu na bloki, więc no widok jest zupełnie inny. Ja chciałam tamten, więc wybrałam się tam. Też nie chodziłam po tych ulicach sama, bo jak widzieliście, bardzo szybko poznałam jednego chłopaka, który bardzo ochoczo mnie oprowadził po swojej dzielnicy. A żeby się tam dostać, wzięłam motor, żeby nie chodzić właśnie samemu po jakimś tam parku, przez który trzeba było przejść, więc staram się jak najbardziej racjonalnie do tego podejść. I skończyło się jak zawsze wszystko dobrze, poznałam, widzieliście, rodzinę. Też nie bałam się do tej rodziny podejść, bo skoro to byli znajomi tego chłopaka, no to założyłam, że skoro ja jestem jego znajomą i oni widzą, że jestem jego nową znajomą, to nie będą chcieli mi zrobić krzywdy, bo znajomy i znajomego się nie rusza, po prostu. No i tak zakończyła się Noche de las Velas dla mnie. Pozdrawiam.